gaś tą maszynę! Gasimy! Gaś tą maszynę! Chwila przerwy, kurde. Dobry. Powitać Przemo. Co my tu działamy dzisiaj? No tak jak widzicie, tu już mamy właśnie pierwszy ładunek. Idzie, rozwozimy pomiocik kurzy dzisiaj. Rozrzutnikiem Bergman. Tak naprawdę witamy Was bardzo serdecznie na naszym kanale. Jest akcja. To, co lubimy najbardziej. Czyli praca w polu. Czyli praca w polu, żeby zobaczyć, jak te maszyny się zachowują i czy one dają radę, czy Arbus sobie poradzi z Bergmanem, a i czy Bergman poradzi sobie z Arbusem i z obornikiem, nie? Rodzinne gospodarstwo. Tak, rodzinne gospodarstwo, gdzie jesteśmy tutaj w okolicach Słupcy, dokładnie Lucynowo. No i mamy przyjemność przetestować Arbosa wraz z rozrzutnikiem Bergman na naszym tutaj rodzinnym gospodarstwie. Gospodarstwo, ile hektarów? My gospodarujemy na 20 hektarach, także to jest takie naprawdę małe typowe, rodzinne gospodarstwo, dokładnie. Rodzinne. Gleby w miarę tutaj? Gleby mamy tak naprawdę tutaj mozaikę i mamy 6, i 4, i 3 czasami. To im ta gleba słabsza, to wiadomo, ten oborniczek jak najbardziej wskazany. Tak, nie? jak najbardziej wskazany, ta tylko bonitacyjność zdecydowanie poprawia tej gleby, ten zasób, jeśli chodzi o minerały, o żyzność przede wszystkim, o absorpcję wody, o zawartość, próchniczność nade wszystko, nie? To jest zupełnie inny wymiar tej gleby. I jeszcze na tej słabszej glebie musimy tutaj już ostrożnie z dawkami, bo jednak tutaj nasz teren jest taki, powiedzmy, że ta woda nas troszeczkę omija, te opady, także też żebyśmy nie przypalili. Tak, żebyśmy nie przypalili, bo niestety na tych słabszych glebach ta woda, ten niedobór wody jest bardzo szybko widoczny. Rozumiem, że jeśli chodzi o uprawę, to takie podstawowe uprawy, czy też warzywa, tego typu podstawowe, rzeczy? Tak, czyli widać, był tutaj rzepaczek, uprawiamy jeszcze pszenicę, czasami zdarza się, że kukurydzę, no i też troszeczkę faceli. Okej. Hodowla jakaś jest? Hodowla była, ale niestety już zakończyliśmy, bo niestety no teraz małe gospodarstwa, mała hodowla nie jest opłacalna. Dokładnie, jeśli o zachowanie tych standardów, wymogów jest ciężko i to się gdzieś tam centralizuje w kierunku większych gospodarstw specjalistycznych hodowlanych. Tak. Ale obornik jest. Obornik jest, ale skąd on się znalazł? Mamy tutaj fajny dostęp, bo jesteśmy w takim tutaj terenie, gdzie mamy dużo ferm drobiu. Czy to, tak jak tutaj mamy pomiot kurzy, tak zwany bobek, jakby to się taki mówimy? czysty. Taki czysty. I mamy czyli też... to jest na bezściółkowych widać, Tak, bezściółkowy, to jest z chowu klatkowego akurat, ale mamy też skórniki, gdzie jest dostęp na przykład na słomie bądź na pelecie, nie? Okej, czyli różnorodne materiały, różnorodne frakcje, a mimo wszystko to też kurzak, ten sam niby kurzak, ale o różnych frakcjach, różnych co tydzień domieszczach. coś nowego. Powiedz tak, mamy kurzaka, my go będziemy po czym, po jakiej uprawie rozrzucać? Tu właśnie po rzepaku, tu mamy około 3 hektarów, ale nie tylko kurzak dzisiaj. Nie tylko kurzak dzisiaj, także też... Co jeszcze tam przygotowałeś? Mamy wapienko do rozrzucenia po kukurydzy, także no zobaczymy. A kurzaczek, powiedz mi, ile byśmy tu planowali? Planujemy około 7 ton na hektar. Dobra, 7 ton na hektar. Zobaczymy, jak ta maszyna będzie się sprawdzać. To numer 1. Tak. Może pokrótce kilka słów o maszynie. Ciągnik. Bo bez ciągnika by tu się nic nie zadziało, nic by się nie odbyło. Co to za model? Mamy tutaj serię 5000, model 5130, czyli 130 koni mocy. Mamy też do tej maszyny zamontowany tuz i balaścik jednak, bo tutaj nam żeby ciąży... ta stabilność była zachowana. Na lepszym poziomie zdecydowanie. Ale myślę, że rozrzutnik jest na potężnym kole, więc tutaj z toczeniem nie będzie problemu. A co? A wczoraj spadło tu niemało wody też, nie? Nie, około 15 litrów, więc troszeczkę się bałem, czy to wszystko tutaj wyjdzie. Ale myślę, że troszeczkę nam tutaj przeschło. No ta nasza ziemia na szczęście jest bardzo przepuszczalna, ile by nie napadało, to zawsze jest to gdzieś tam ucieknie w dół. Tak. Jasne, z wieloma klientami, z wieloma zainteresowanymi rozrzutnikami rozmawialiśmy na tegorocznej wystawie Bednary Agro Show 2024 i gdy widzieli rozrzutnik na jednej osi i stosunkowo nieszerokim kole, gdzieś się pojawiały obawy, że
że to będzie nam przysiadać, że to nie będzie odpowiednio pracować, że ta trakcja będzie słaba. Nie? Ja myślę, że dzisiaj rozwiejemy te niepewności. Te wątpliwości, dokładnie. Także tu będzie można zobaczyć te relacje, z tej relacji, jak taki rozrzutnik się zachowuje. Tak. Nie wiem, czy miałeś okazję widzieć, testowany był rozrzutnik uznanego youtubera, fantastycznego człowieka, u Maćka gospodarza, wcale nie z nowoczesnym jakimś ciągnikiem, co też się spotkało z niesamowitym zainteresowaniem i aprobatą wśród klientów i zainteresowaniem, bo gro gospodarstw, nawet niemałych w dobie dzisiejszych czasów, jeszcze pracuje na Ursusach, na tak zwanych szóstkach i to są gospodarstwa nawet nie tylko rodzinne po kilkadziesiąt hektarów, ale nawet po kilkaset hektarów i jeszcze na takich ciągnikach pracują i przychodzili się dopytywać, czy faktycznie nowoczesny rozrzutnik marka Bergman, czyli taka półka w opinii klienta premium, czy ona będzie mogła współpracować z ciągnikiem starej generacji. No i jak widać, pokazaliście. Jak się okazało, u Maćka żeśmy to przetestowali faktem. Maćko tą swoją szóstkę akurat nie Ursusa, a Zetorka. Że nie było łatwo. Nie było łatwo, ale miał przygotowanego na 100%. I powiem tak, sprawdziło się to połączenie, ta symbioza tego ciągnika wraz z rozrzutnikiem była lepsza niż niejednokrotnie jak z ciągnikiem nowszym, nowej generacji. Nie? Faktem, że Maćko przygotował się i uszykował obroty wałka na 1000 obrotów właśnie, na minutę. Że tam walczył do godzin nocnych, wieczora, do drugiego wieczora, nocnych, ale udało się. Ale przede wszystkim bolączką tych ciągników starej generacji jest to, że tamte hydraulika jest raz, że słaba. 2 pary to już jest dużo. I nade wszystko uboga właśnie w wyjścia hydrauliki, to co Przemku mówisz, tam 2 pary to świat, dokładnie, a te starsze nawet miały chyba jedną parę i jedno chyba zasilanie, coś takiego. Coś takiego było. Natomiast Maćko uszykował sobie swój blok. Tak, słyszałem, tam dodatkowy rozdzielacz też miał. Tak, kompletny rozdzielacz, słuchaj, i tam 4 pary w pełni funkcjonujących, chyba 4 pary i wolny spływ. Wolny spływ, co jest też istotne przy tego typu maszynach, gdzie mamy użycie hydrauliki do napędów, tam hydromotorów i tak dalej, to ten wolny spływ jest istotną sprawą, żeby tego oleju nie nagrzewać, nie przegrzewać dokładnie. Nie? Tutaj nie mamy tego powrotu przez rozdzielacz, tylko bezpośrednio sobie dokładnie wraca do skrzyni, do skrzyni wraca. Nie? I tu właśnie gro klientów obejrzało tą relację, bo co zresztą widać było po oglądalności tego filmu, tej relacji i byli zafascynowani. Pierwsze co to dopytywali się, czy tam poza tym, że jest zwiększona ilość tych wyjść hydraulicznych, czy mamy tam zmienioną pompę, zmieniony wydatek. Nie? Maćko wprost powiedział, że nie ma żadnej modyfikacji, tam jest pompa wstawiona oczywiście nowa, ale na bazie wydatku oryginału. Nie? Także tam 20 kilku litrowa pompa swobodnie sobie daje radę. Więc co się spotkało z wielką uciechą klientów słuchających, no bo mówią, to dobra, to my też możemy sobie taki rozrzutnik u siebie zastosować. Nie trzeba mieć takich mega nowoczesnych ciągników z nie wiadomo jakimi tam isobasami i tak dalej, tylko można to po prostu do starej, poczciwej maszyny podczepić. Nie? Tu jest przefenomenalna sprawa, jeśli zaczniemy tak od ogółu, czyli od samej skrzyni, to, że skrzynia jest tutaj rozbieżna. Jak sobie staniemy tak od przodu maszyny w kierunku tyłu, to skrzynia jest tutaj uformowana w Bergmanie. Zauważyłem, że krzywo właśnie, tak, co jest grane? Jest rozbieżnie uspawana, czyli na przodzie jest węższa skrzynia, aniżeli na samym tyle. Bo ten materiał, jak jest transportowany tutaj podajnikami o niesamowitej sile uciągu, bo tutaj mamy na 4 łańcuchach po 25 ton na sztukę, czyli 100 ton. Są fajnie zatopione w tym wieście, fajnie są zatopione i jak ta masa jest przepychana, przetransportowana na sam koniec, to ona się nam nie klinuje, a tym samym tak naprawdę nie tworzy nam zbytniego oporu dodatkowego, czyli zdecydowanie spada zapotrzebowanie mocy. Tak, nie zatrzymuje nam się na klapie, bo ona też sobie przy tym rozprężeniu swobodnie opadnie. Dokładnie. Nie? Oczywiście fenomenalną sprawą jest tak zwany
adapter dwuwalcowy poziomy wraz z adapterem tarczowym. Jest to uniwersalny adapter, który umożliwia nam tak naprawdę precyzyjny rozrzut wszystkich oborników i nie tylko, różnych frakcji. Od kurzaka, co dzisiaj będziemy testować, u Szoko żeśmy testowali zdecydowanie mniej przyjemny materiał do rozrzutu jak u Ciebie, bo tam był ściółkowy i był tam dokładnie pomiot indyczy, bardzo lekki, pierzasty, nie? Gdzie Szoko sam wspominał, że przy adapterze dwuwalcowym, ale pionowym, no jest mega problem. Nierówno jest to rozrzucone, to raz, a przede wszystkim na małe szerokości rozrzuca. Tutaj adapter dwuwalcowy poziomy frezuje nam porządnie ten materiał przy pokrywie zamkniętym. I to co najfajniejsze w tym adapterze, dwie potężne tarcze, dokładnie Przemek, tak jak już dwie potężne tarcze o średnicy 90 cm na każdej z tarcz po 4 łapy. No i pamiętajmy, duże obroty, najlepiej jak ciągnik generuje 1000 obrotów. 850 obrotów gdzieś mamy na tarczy i to nam powoduje możliwość rozrzucenia precyzyjnego na około 15 a 18 metrów. To już jest super szerokość, bo przy adapterze pionowym no 10 metrów to już jest naprawdę dobry wynik. To już jest dobry wynik i generalnie tam nie mamy równomiernego ani rozdrobnienia tego materiału, ani równomiernego rozrzutu. Nie? Tak, a tutaj nawet nam ta klapa przytrzyma, wszystko jest ładnie przytrzymuje materiał przefrezowany, rozdrobniony, spada nam na tarczę i one nam precyzyjnie rozrzucają. Jesienna aura, zimno-chłodno, no ale to taki okres. Nie? Zimno, chłodno i mokro, także już typowa jesień. Typowa jesień, ale działamy, nie zatrzymujemy, bo zaraz przyjdą nam opady i nie rozrzucimy tego kurzaka. Niestety, dlatego dzisiaj właśnie naprawdę bałem się, że to dzisiaj nie wyjdzie, bo ten opad był fajny, ale nie jest źle. Zobaczymy, jak będą się sprawowały ten rozrzutnik na tej osi z tymi wielkimi kołami, bo aż 50 cali. Dokładnie. No naprawdę, nie widziałem nigdy czegoś takiego. No i zobaczymy, jak arbosik będzie się Przemko, sprawował. lećmy do roboty, kurna, bo czeka na nas jeszcze pryzma wapna. Tak.